wkurwiona, śrubokręt i konsola PS5. Zapraszam na nowy materiał, bo myślę, że będzie dosyć grubo. Wendy, I'm home. Otwieramy paczuchę. O, byłaś. Zaraz przekonam się, co się w ogóle zadziało, bo powiem wam w sumie, co zeznał klient. Uszkodzone wszystkie porty USB, HDMI, LAN, etc. oraz wentylator. Konsola włącza się, brzmi na ciężko chorą, rzęzi. Okoliczności: PMS i śrubokręt użony. Jesteście ciekawi? Bo ja tak. O kurde, jest. O kurde. Ja wam muszę to pokazać. Ja cię kręcę. O co chodzi? Sprawdzamy tył. Zaczynamy. Jak wygląda gniazdo HDMI? Słuchajcie. No co tu dużo mówić. Śrubokręt, coś zostało wsadzonego, rozbebeszonego. Całe gniazdo na szczęście, jeżeli chodzi o konstrukcję zewnętrzną, nie lata. Sam język pracuje. Lecimy w lewo. Kurde, port LAN. Piny, słuchajcie. Nawet ciężko to pokazać. 4 pinów w ogóle w środku nie ma. Wyrwała. Wow. USB. Patrzcie to, co tu się zadziało. Ale musiał być wkurw. Lecimy dookoła konsoli. Tutaj nie ma żadnych zniszczeń. Od góry też nie. Przednia obudowa. Port USB-C, słuchajcie, nie wygląda najlepiej. Obudowa jest też troszeczkę pokiereszowana. Port USB-A. Oh no. Ja cię kręcę. Ja się tak zastanawiam, czy ta konsola w ogóle się włącza, czy nie, czy nadaje obraz. Ale teraz tego nie sprawdzimy, bo nawet nie ma co ryzykować. Jest spora szansa, że po podłączeniu jej do zasilania, próby podłączeniu i uruchomieniu, to ona zrobi zwarcie. Pójdzie na most, spali most i będzie po temacie, więc nawet nie wiem, jak mam się do tego odnieść. Klient coś wspominał o wentylatorze, także idziemy tam. Nie jest źle, słuchajcie. Chyba żony tutaj nie było. Nie widać tutaj nigdzie żadnych uszkodzeń. Jest spoko. Pytanie, jak złączę wentylatora, no ale nie, no raczej tu nie była. Nie. Żony tutaj nie było, to na plus. Jeszcze sprawdźmy, jak czytnik, czy coś było wkładane tutaj od przodu. Czy są ślady? Nie, nie ma nigdzie. Także wszelkie złącza dookoła konsoli, właśnie USB-C, USB-A, LAN, HDMI zostały zniszczone. Dlaczego? Nie wiem. I nawet nie chcę się domyślać, co było powodem destrukcji PS5. Teraz nie ma co przedłużać. Rozbieramy ją do płyty głównej i zobaczymy, jak to wygląda z tamtej strony, bo elektrycznie, tak jak wspominałem wcześniej, nie odpalamy jej, nie włączamy, bo jeżeli jakikolwiek pin w gnieździe USB-C i tak dalej zrobi zwarcie, może zakończyć płyta żywot. Ja zakładam, że ten sprzęt faktycznie włącza się, daje obraz, ale i tak teraz tego nie sprawdzimy. Dlaczego? Bo gniazdo HDMI jest uwalone. Więc robimy naprawę w ciemno, ryzykujemy. Zaczynamy. Powiem wam tak, jest jeden sukces. Dlaczego? Bo złącze na dysk PCI Express jest całe. Mowa o nim. Wszystko jest ok. Teraz zakręcę wentylatorem i sprawdzę, czy on normalnie się obraca, czy jednak nie, bo jest też spora szansa, że ktoś tą konsolę złapał i centralnie nią o podłogę, aczkolwiek po obudowie tutaj zewnętrznej
Nie widać za bardzo zagięcia, ale kto wie, co tam się w ogóle działo. Próbujemy kręcić. Spoko jest. Myślę, że jest ok, ale słuchajcie, wentylator jest trochę krzywy. O kurde, dopiero teraz to widzę. Płaszczyzna wentylatora powinna być równiutka. On jest tutaj wygięty. Widzicie tą dziurę? Tu jest taka dziura mniej więcej 4 mm. Więc śmiechem, żartem, słuchajcie, wentylator też dostał po tyłku, bo w tym miejscu jest przerwy około 3 mm, a już tutaj to jest dosłownie 1,5 mm. Blacha od wentylatora jest pogięta. Jest wygięta. Kurde. Nie mam pojęcia, czy dam radę naprostować strukturę tej blachy. Nie wiem. To już będziemy później się zastanawiali, bo samo śmigło nawet nie ociera, ale przy tak krzywej podstawie on będzie dostawał spore wibracji przy wysokich obrotach. Więc tutaj niby jest ok, ale on teraz powoli się kręci. Idziemy dalej. O kurde, patrzcie to. Teraz tego nie widać. Ale czekajcie. Wydaje się niby ok, ale maskownica od dolnej części wentylatora, powiem wam, dostała chyba młotkiem, bo to nie śrubokręt. No kurde, to jest zagięte jakieś 2,5 cm do dołu, jak nie lepiej. Ja cię kręcę. Ten element nie nadaje się do prostowania. Trzeba będzie to ściąć i wstawić drugą maskownicę. Będzie dobrze. Rozbieramy ją. Przyglądam się plastikom. Słuchajcie, nie widać nic złego. Czy tutaj wszystko jest ok? Nie mam w zasadzie zastrzeżeń. Nie widać śladów śrubokręta. To już jest drugi wypust PS5, bo nie ma 4 anten, tylko 2. Czas na odpięcie tasiemki, która prowadzi do interfejsu USB. No i ten został niestety zniszczony, więc cała ta płytka idzie do wymiany. To gniazdo jest niewdzięczne do usunięcia, ta taśma. Pyk, ale wyszło, widzieliście? Najważniejsze tutaj jest to, aby tą taśmę wyciągnąć w taki sposób, aby te ząbki po bokach były całe. Także nie ciągniemy na siłę, tylko odchylamy ten zaczep, ten, który pracuje. Widać to i wtedy ciągniemy. Płytę wyciągamy. No i mamy ją. Wiadomo, podważamy z jednej, z drugiej. Dygamy na boki, tak jak już nieraz wspominałem, czy na live'ie, czy na tych materiałach sobotnich, tudzież niedzielnych, bo różnie wychodzi z ich publikacją. Ruszamy, no dawaj, pyk i poddała się. Widzicie, mamy ją tak i ją podnosimy, cyk. I jak tym razem nasz ciekły metal. Ciekły metal wygląda bardzo ładnie, zobaczcie. Rdzeń wygląda pięknie. Nie ma żadnych wżerów ani nic. Po prostu ciekły metal jest rozprowadzony na 100%. Więc w tej konsoli nie ma problemu. Samo zaś chłodzenie prezentuje się wcale nie gorzej. Wszystko w normie, tak jak być powinno. No i płytę mamy. Powiem wam tak. Wiele rzeczy do tej pory serwisowałem, z różnymi rzeczami się ścierałem, natomiast takiego aktu agresji nigdy nie widziałem na konsoli. Teraz idziemy na minionka i zobaczymy, jak gniazdo HDMI. Czy są pozrywane piny od HDMI, czy nie. Idziemy. Na ten moment bez sprawdzania, dotykania pinów, wszystko wygląda ok. Robimy zoom i tykamy każdy z pinów. Słuchajcie, jest ok. Nic nie pozrywało. Ale tak naprawdę, jakie to ma znaczenie, jeżeli te wszystkie złącza są mechanicznie tak porozwalane? Jeszcze sprawdźmy pod minionkiem, jak to będzie wyglądało. I tak, nasze gniazdo HDMI. Ale są porozjeżdżane te piny. Centralnie widać, że ciało obce tutaj wleciało, zrobiło, co miało zrobić i odleciało. Lecimy dalej na LAN. No w LANie to jest grubo. Ciężko to doświetlić, ale tych pinów brakuje. 3 pinów brakuje, a pozostałe 5 jest centralnie pozaginane, więc śrubokręt wleciał jak w masełko. USB jest pęknięte w pół jak serce rozwodnika. Kolejne. Miód na moje uszy. Centralnie.
Teraz tak, musimy oczywiście te wszystkie gniazda usunąć. Sytuacja, w której zmieniam 4 komponenty na jednej płycie, absolutnie absurdalna. Trzeba się zawsze zastanowić, czego użyjemy do usunięcia tych gniazd. Albo możemy użyć do tego maszyny BGA, podgrzać to równomiernie, hoterem czy tam podczerwienią demontować po kolei gniazda, ale wiadomo, takie rzeczy trzeba mieć. Druga sprawa, możemy użyć hotera, ciepłego powietrza, nagrzewamy punktowo, trochę od dołu, od góry, ściągamy gniazda. Dzisiaj w sumie zastanawiam się, w jaki sposób zdemontujemy konektory. Dobra, zdecydowałem. Robimy hoterem, bo na maszynie BGA nie mamy takich możliwości jak minionek, zoomów i tak dalej. Tutaj zawsze minionek zauważyłem, że jest mile widziany, wy go doceniacie, ja też, więc lecimy. Dobra, odpalamy hotera, grzejemy. Najpierw wstępne grzanie, tak żeby ten laminat złapał około 100 stopni, potem podnosimy temperaturę i usuwamy. Gniazdo zaczyna się już powoli topić, to dobry znak. Dogrzewamy pola masowe, to co będzie tutaj trzymało najdłużej. I za chwilę, słuchajcie, gniazdo usuniemy. Zobaczcie, cyk, gniazda nie ma. Czas na nasz LAN. No powiem wam, że LAN się opiera. Nie idzie tak leciutko, bo to duży zawodnik, ale już powoli, no dawaj. Pyk, poszło. Z gniazdami USB zrobimy tak, podlejemy je topnikiem i tak samo nagrzewam od góry. Laminat najmniej dostanie, a gniazdo nas nie interesuje, bo jest uszkodzone. Idzie i pyk, poszło elegancko. Zatem wszelkie złącza zostały usunięte. Mamy dosłownie PS5 Golasa. Tak to się prezentuje. USB nie ma, LAN-u nie ma, HDMI nie ma. Co teraz? Musimy, słuchajcie, usunąć cynę z otworów technologicznych. I z tym zawsze jest najwięcej roboty, bo albo trzeba mieć bardzo dobry i mocny sprzęt lutowniczy, który ma odpowiednią pojemność cieplną i idzie wtedy ta robota w miarę fajnie, albo musimy się nieźle namęczyć. Są różne techniki usunięcia cyny z tych otworów. Ja dzisiaj użyję rozlutownicy Denona i hotera. Tak będzie najszybciej dla mnie i najpewniej. Największa kontrola nad temperaturą wtedy jest. Ale wiadomo, stare patenty z plecionką, z odpowiednim grotem są też dobre i zdają jak najbardziej egzamin. Dlatego zawsze możecie się cofnąć do starych filmów i tam zobaczycie generalnie, jak ja to robię. Setup do wylutu przygotowany. Bierzemy hota, rozlutownicę, nagrzewamy i lecimy. I pierwsze co, dogrzeję laminat. Najlepiej byłoby, wiecie co, mieć tutaj preheater na stole. Ale ja takiego nie mam. Muszę się zastanowić nad wprowadzeniem czegoś niedużego, żeby był niski, a żeby się mieścił, żeby mógł pokazywać moją pracę wam podczas, nie wiem, live'ów i tak dalej. I zaraz zobaczymy, jak nam pójdzie tym razem. Idzie. 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 Sprawdźmy jeszcze raz nasze otwory technologiczne, czy jest elegancko. A jednak na HDMI, słuchajcie, troszeczkę cyny zostało. Nowego gniazda nie zamontuję, muszę jeszcze raz dogrzać. Ale w razie mamy problem, mieszamy starą cynę z nową i będzie łatwiej. Ok, sprawdzamy jeszcze raz. No i teraz jest znacznie lepiej. Kolejny krok,
myjemy pozostałości topnika, domywamy laminat, przygotowujemy go pod montaż nowych gniazd. Plecionka w ruch, zbieramy cynę do zera, bo to, co widzicie teraz, to jest efekt użycia rozlutownicy, przy czym z tych pól lutowniczych cyna i tak została zebrana całkiem dobrze. Przykładamy grot, plecionka i lecimy. Ale tu za bardzo nie ma co zbierać, słuchajcie. Zrobię jeszcze jeden myk. Najpierw pobielę pady cyną. Ogólnie mam w zwyczaju, wiecie, najpierw bielić cyną, potem zbierać ją. Jakoś tak się udarło, nie? Teraz standardowo terpentyna, PCC 15, kto co ma. Zalewamy, czekamy, bo te preparaty wchodzą w reakcję z pozostałościami stopnika, więc wiecie, o co chodzi. Możemy przetrzeć. Teraz klasycznie szmatka, szczoteczka i szuruburu. No i powiem wam, wygląda zacnie. Plan tak samo, topnik, cyna, pobielamy, zbieramy. Więc teraz tak, płyta jest przygotowana do tego, żeby wlutować do niej nowe konektory. I o ile mam nowe gniazda HDMI, gniazda USB, to nie mam gniazda LAN. Skąd wezmę gniazdo LAN? Z demontażu, z innej płyty, którą kiedyś tam odkupiłem. Zatem znów minionek w akcji i lutujemy to, co mamy. Na pierwszy strzał idzie HDMI. Bo z tym gniazdem jest tak, zobaczcie, można je wlutować do lewej trochę za bardzo do prawej, więc trzeba sobie złapać odpowiedni kąt, odległość i tak dalej, żeby, wiecie, robota miała ręce i nogi. Dlatego płytę kładziemy na płasko i gniazdo ustawiamy tak, żeby od żółtych pinów, pokażę wam na zoomie, od tych żółtych pinów do brzegu pada lutowniczego było tak z pół milimetra, słuchajcie. Także zaczynamy. A mało tego, jak macie problemy ogólnie z zalutowaniem gniazda HDMI, bo grot za słaby, nie ma pojemności cieplnej, weźmy sobie w rękę hotera, ustawmy tę temperaturę nawet, nie wiem, 120 stopni, nadmuch minimalny, dogrzewajmy piny. I zobaczcie, ja to zrobię teraz. I sobie wspomagamy robotę właśnie hoterem. Wtedy cyna będzie nam się łatwiej prowadziła. O wiele łatwiej. Będzie sama dosłownie kleiła. Dlatego zawsze mówię o tym, żeby wspomagać sobie pracę, a nie ją utrudniać. Niby tylko, słuchajcie, 120 stopni z hotera, ale łatwość lutowania to jest inna para kaloszy. Problemy się teraz robią tylko po prawej stronie, bo nie mam jak tej ręki wygiąć tutaj i podejść. Więc ciężko będzie mi to pokazać pod tym kątem, bo tutaj trzeba mieć już małpi spryt dosłownie. Więc płyta jest przekręcona pod kątem, będę miał lepszy dostęp i lutuję. Teraz czas na pola masowe i znowu używamy hotera do dogrzania laminatu, dolewamy cyny, końcówka odpowiednia i lecimy. Więc tak, topnik, pyk, cyna. Wiadomo, robi się taka bułka, nieładna, ona nie złapie, bo ten grot nie ma takiej mocy grzewczej, żeby przepchnąć tą magicznie cynę na drugą stronę laminatu. Nie jest to możliwe. Dlatego hoter w rękę
Ustawimy temperaturę zamiast 120, 200. I dogrzewamy. Dogrzewamy hoterem. I zaraz zobaczycie, że to będzie miało ręce i nogi. Czekamy tak długo, aż ta cyna przepłynie na drugą stronę. Bo jeśli ona tego nie zrobi, to lutowanie jest słabe. O! Już się zaczyna to dziać. Mamy dwie bułki okrągłe. Zaznaczę, że ja to robię grotem mini fala, słuchajcie. Więc on nie ma właśnie tej pojemności cieplnej, co mógłby mieć. Ale tylko po to, żeby uzmysłowić komuś, że jak sobie z czymś nie radzimy, to pomyślmy, co zrobić, żeby było lepiej. Dobra, dwie bułki są. I znowu dogrzewamy laminat. Piękne, lśniące bułki. Pytanie, czy cyna przeszła na drugą stronę laminatu? Idziemy sprawdzić. Cyna nie przelała się, słuchajcie. Trzeba użyć mocniejszego grota. No niestety. Zatem trzeba poprawić swoją robotę, używając czegoś mocniejszego. I mam generalnie dwóch zawodników do tego zadania. Albo grot szpatuła, która ma mega wielką pojemność cieplną i ona zrobi tą robotę na momencie, albo mniejszy grot C245741. Ale ja użyję dzisiaj szpatuły, bo wiem, że ona zrobi robotę. Ok, siadło. Teraz druga strona. Sprawdzamy. I tak, w końcu się ta cyna przelała. Widać ją teraz. Tak, o to chodziło. Cyna się przelała, więc gitara. Teraz czas na dwa USB, także montujemy te maleństwa. W przypadku USB nie będzie problemów. Przykładamy cyk, jeden, drugi i można je zaraz lutować. Paluch na USB, odwracamy płytę, nakładamy topnik, łapiemy skrajne chociaż dwa piny i lutujemy. I sprawdźmy, czy wszystko wygląda dobrze. No, samo lutowanie, pinout, jest gitara, ale zobaczcie, jaki zrobiłem błąd. Widzicie tą kulkę? Prawdopodobnie jest zwarcie. Więc nie będę tego mierzył, tylko postaram się tą kulkę zabrać. A nie, ona zaspawała się. Nie byłoby komunikacji po USB, bo zrobiłem zwarcie na liniach od data. Więc przykładamy grot, pyk i zwarcia już nie ma. I zostało nam, słuchajcie, ostatnie gniazdo na LAN. A to gniazdo weźmiemy sobie z tej płyty dawcy, bo tak jak wspominałem, nie mamy za bardzo skąd tego dostać. Jak wylutujemy to gniazdo, można byłoby podlutowywać się, słuchajcie, hoterem, można by było jakąś cyną low melt, ale z tym nie chcę ryzykować. Idziemy na maszynę BGA, zdemontujemy. Podczerwień jednak jest o wiele bezpieczniejsza w przypadku demontażu komponentów, które mają obudowę plastikową, czy tam w środku obudowy jest plastik. Więc idziemy. Słuchajcie, za ten czas, co się nagrzewa maszyna BGA i będziemy demontowali gniazdo LAN, wymienimy sobie ten interfejs. On pochodzi z innej używanej konsoli
Jest to w pełni sprawna płytka ze złączem USB-C i USB-A. To trzeba wymienić. Kupienie samej płytki bardzo ciężki temat. W Polsce to w ogóle. I tym oto sposobem mam wylutowane bezpiecznie oryginalne, używane złącze ethernetowe. Odkładamy je na bok. Ja w międzyczasie zrobię to, co wspominałem. Zmieniamy te interfejsy. Pyk i zabieramy go. Stawiamy nowy. Dobra, wkręcamy śrubki. I oczywiście ten panel plastikowy ma z tamtej strony ślady ingerencji od wpychania tego śrubokręta, ale złapanie takiego nowego panelu to też ciężki temat, więc na razie na potrzeby testów złożymy konsolę z tym panelem, który mimo wszystko no jest tutaj, wiadomo, ze znakami szczególnymi, że tak powiem. Same gniazda oczywiście zmienione. Jak nasze gniazdo? Termicznie nie jest przegrzane, wygląda ładnie, wszystko jest git majonez. Słuchajcie, wstawiamy, pyk, pasuje jak stąd, lutujemy 8 pinów, masa i test. Powiem wam tak, trochę to trwało, wymiana tych wszystkich konektorów, ale mimo wszystko wymienione. Teraz trzeba złożyć i wykonać testy praktyczne, zobaczyć, czy jest komunikacja na jednym USB, na drugim, na LANie, oczywiście czy konsola daje obraz i sprawdzić na sam koniec przednie porty USB, bo wszystko mogło się zadziać. Jeszcze dochodzi do tego wentylator, pokrzywiony jest. Z wentylatorem raczej wymiana na nowy, ale zobaczymy, to już po filmie ustalę takie fakty z klientem. Ciekły metal rozsuwamy po całości. Ładnie świeci, elegancko, kurde. T1000 jak nic. Teraz płyta główna. Wszystko w normie, zobaczcie, pięknie jest. I na sam koniec sprawdźmy w ogóle, jak wygląda moje lutowanie. Widać, że ktoś tu był. Ale myślę, że jest spoko. Więc tak, konsola jest już prawie cała skręcona, ale tak jak wspominałem wcześniej, dostała pewnie jakimś młotkiem, może czymś innym. Napiszcie w komentarzu, czym ona dostała, bo to jest zastanawiające, kurde, ale wgniecenie, jakby nie patrzeć, jest spore. Więc teraz trzeba będzie usunąć blachę, bo pewnie ta blacha ocierała o wentylator i dlatego klient wtedy podał informację, że wentylator rzęzi. Także odcinam te mocowania, usuwamy blachę. Pyk, jedno. Drugie. Trzecie. Dobra, zabieramy blaszkę. No zobaczcie, no kurde. Ale to było dobre. Ale urwał. Na czas trwania testów podłączę mój wentylator, żeby nie było. Nie będziemy się zastanawiali, czy tamten kręci dobrze, czy źle, czy się telepie. Kwestie właśnie wentylatora, obudowy zawsze będą omawiane z klientem poza materiałem, bo tego nie wiemy, w którą stronę będziemy podążali. To już będzie decyzja oczywiście klienta. Tak wygląda teraz konsola po mojej naprawie, czyli gniazdo HDMI nowe, LAN nowy, USB jedno, drugie, to wszystko ma ręce i nogi, USB-C też spoko i USB-A tak samo. Dobra. Przechodzimy do czynności najważniejszej. Sprawdźmy, czy ta konsola się włącza i daje obraz, bo ja tego nie wiem. Nie miałem tego jak wcześniej sprawdzić. Dobra, startujemy. 3, 2, 1, go. Piknęła. Słyszę płytę w napędzie.
Światełko niebieskie. Monitor się wzbudza, jest już dobrze. Come on, dała obraz, jest. I czy my teraz mamy jakąś informację na temat zwarcia na USB, że coś jest nie halo? Niczego takowego nie zauważyłem. Sparujmy pada, bo to jest pierwszy test, jaki należy wykonać, czyli testujemy USB-C. I zaraz zobaczymy, czy się pad sparuje, czy nie. Oto jest pytanie. Dobra, gada. A, w napędzie była płyta, sprawdźmy, co jest. Czy płyta przeżyła, czy też może ma rysy. O, Gran Turismo, kurde. Płytka, zero rys, jedynie są palce, dlatego widzicie te palce? Zawsze o tym wspominam. Czyśćcie płyty, sprawdzajcie, w jakim stanie wkładacie płytę do napędu, bo brud z płyty przechodzi później na optykę, więc minimalizujmy ryzyko sterki bloku optycznego. Wkładamy grę z powrotem. Pada odłączę i przetestujemy drugi port USB-A. Tylko pada trzeba zresetować, żeby się upewnić, że on jest na pewno rozłączony z konsolą, nie jest do niej przypisany. Jeszcze raz go włączę, sprawdzę. Odłączono kontroler bezprzewodowy DualSense, widzicie informację. Pada włączyłem teraz, on sobie mruga na niebiesko, ale nie działa z konsolą, także testujemy drugi port. Pyk. I podłączamy. No, sparuj się maleńki, come on. Zawsze istnieje ryzyko, że jakieś linie od komunikacji zostały uszkodzone. Tego nie wiem, ale jestem optymistą. No maleńki. Dobra, jeszcze raz podłączmy. On musi zapalić na pomarańczowo. O, teraz pomarańczowy, ale to słabo widać. I wciskamy guzik odparowania. I nie działa. Naprawdę? Nie będzie działał? A podłączmy do tylnych USB. Nie działa. Czekajcie. Jeszcze raz. Podłączamy pada. Czekam aż na pomarańczowe zatrybi. Zatrybił. Słabo to widać, wy tego nie widzicie. Spróbuję włączyć. O, działa. Ten port tylni działa. Zmieniam na drugi, tylko jeszcze pada zresetuję. Dobra, USB zmienione. Jeszcze raz. Pad na pomarańczowe zatrybił. Próbujemy sparować. Wykryło pada. Był padzik narysowany, także działa. Ale co z portem przed nim? Pomarańczowe światełko jest. Ładowanie jakiekolwiek by było. Zobaczymy jeszcze raz. Działa. Pokazał się pad, patrzcie. Czasami po prostu nie zawsze jest tak łatwo sparować pada, przynajmniej jak widać w moim przypadku. Odpalę sobie Gran Turismo 7 na chwilę, zobaczę jak sprzęt się zachowuje, czy nie ma z nim problemów i w zasadzie można już powoli zbliżać się ku końcowi. Słuchaj. Właśnie, gram tak sobie, zapomniałem, że portu LAN nie sprawdziłem, kurde. I chodź kabelku, kabelek mamy, cyk. On co prawda jest kiepski, bo tylko 100 pójdzie, a nie 1000, ale zobaczymy. Czekajcie, teraz tak, idziemy do głównego menu, bach, ustawienia, sieć i podpinamy kabel. Pyk. Stan połączenia. Przetestuj połączenie. Podłączono kabel sieciowy, wykryło kabelek, także jest ok. Już jest informacja, zobaczcie, połączono. Rozpoczniemy test sieci, żeby nie było. A płyta rzęzi, więc wypinamy. O, już Battlefield chce się pobierać. Uzyskaj adres IP sukces, połączenie internetowe sukces. Także jak widzicie, wszystkie porty zostały przetestowane. Z przednim był problem, ale działa. Jakby nie patrzeć, pewnie kabel nie łączy, bo to różnie z tym bywa. Gran Turismo przetestowane. Konsola pracuje cicho, także co tu dużo mówić. Jak się materiał podobał, łapa w górę, jak nie, łapa w dół, napiszcie komentarz, co o tym wszystkim myślicie. Czy mieliście w ogóle taką historię w swoim życiu, gdzie doszło do jakiegoś rękoczynu ze sprzętem elektronicznym, konsola, laptop, może coś innego? Napiszcie w komentarzu. I tyle. Widzimy się w następnym materiale. Cześć, hej!